ho. No i zobaczymy, co z tego będzie. No i teraz tak, pierwsze wrażenie z lufą było dość średnie. Pierwsze, ponieważ to jest już drugie. Lufa została odesłana do screenshopu i to jest już druga wersja. W pierwszej, jak spróbuję później zdjęcia wsadzić, tutaj te okno nie było tak ładnie wykończone, tak jak już w tej wersji. Tutaj środek lufy był chropowaty i nie był za cudowny. Nawet z zewnątrz lufa jest już teraz zrobiona nieźle w porównaniu z tego, co 3 miesiące temu przysłał nam Skirmshop po długiej przerwie, jak mieli nową dostawę Morfeuszy. Niestety tylko ja byłem taki, że tak powiem, szczęśliwy, bo mój znajomy, który zamawiał to, dostał z powrotem prawie że to samo. Była trochę ładniej tutaj wyszlifowana, ale o ile tutaj na wideo tego nie widać, za ładnie go nie złapię, ale środek jest nawet dobrze wyglancowany. Nadal ma porowaną powierzchnię, nadal jest średnia w jakości, mimo że była odsyłana i powtarzam, to są drugie sztuki. Ta wygląda nieźle. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Zaraz spróbujemy ją włożyć do SRS-a. No i teraz tak, mamy porównanie Crazy Jetta, którego właśnie wyjęliśmy, z naszym Stalkerem. Wygląda nawet nieźle. Okno jest trochę większe, wiadomo. Tu jest kwadratowe. Tu jest zrobiona taka łezka, jak to zwykle, żeby pasowało do ich gumek. No i teraz co zrobimy? 70 wywalamy. To są Decepticony 2021 już z silikonu. Dodatkowe o-ringi uszczelniające. Taki jest patent zrobiony. Jakoś ładnie widać. Daje to super szczelność, także zrobimy. No i zobaczymy, jakie będą porównania. Wywalamy Crazy Jetta. Zamieniamy na nowego Stalkera z Decepticonem 80. Siadło dobrze. Żadnych wybulwień. Pasuje ideolo. Nic nie podwinięte. Super. No i tak, włożyliśmy wszystko do naszego SRG, do gumek GBB. C-clip też najlepiej akurat nam, próbowałem tu i tu, najlepiej siadł na pierwszym, ale to dobrze. Tak wygląda. Też ładnie. I do tego testu używamy też standardowe łapki 6 mm. Tylko że, tak jak poprzednio, wymieniliśmy ten walec, ten o-ring dociskowy z zestawu na twardy. Okazuje się, że twarda gumka 80 i twardy ten dystanser dają bardzo dobrą powtarzalność. Zestaw cały, mechanizm nie chodzi, nie jest taki podatny, tylko bardziej sztywno trzyma ustawienia i daje dobre rezultaty. No nic, zaraz składamy i zobaczymy. Wszystko siadło bardzo ładnie w lufę zewnętrzną. Widać, że siedzi git. Jedną rzecz, którą chcę nadmienić, to, że o ile Crazy Jet, specjalnie wybrałem trochę dłuższy, miał tutaj, bo to jest covert, więc nie ma o-ringów wewnętrznych. O ile Crazy Jet miał pewne luzy, tutaj absolutnie nie rusza się, nie ma żadnego wobblingu w lufie wewnętrznej. Nie trzeba robić żadnych podkładek, nie trzeba robić nic. Dodatkowo jeszcze jak założymy tłumik płomienia, on też tu będzie trzymał. Nie wymaga żadnego usztywniania dodatkowego, a to dużo użytkowników SRS-ów, covertów, nie zwraca na to uwagę, ale tu jak nie ma
stabilizatorów tych z o-ringami czasami występuje pewne drgania i niecelność. Tu z tą lufą w A2, w lufie cover, żadnego luzu, nie ma nic absolutnie. Także to jest bardzo dobry objaw. Tak jak mówiłem, po zamontowaniu tłumika płomienia, dodatkowo tutaj jeszcze wejście też jest bardzo ciasne i stanowi swoistego rodzaju właśnie taki ostatni stabilizator. Specjalnie wybrałem 455 zamiast 420, który się kończyłby gdzieś tu, na oko. No i tutaj w tym miejscu nie ma żadnej możliwości ani tego sprawdzić, ani tego ustabilizować. Jak lufa jest troszeczkę dłuższa, jeszcze przechodzi przez ten tłumik, tu jest stabilizowana. Nakręcamy oczywiście oryginalny tłumik i nie ma żadnego, absolutnie żadnego ruchu. Każdy strzał będzie dokładnie w to samo miejsce. No i dobra, jesteśmy na strzelnicy. Mamy zamontowaną lufę Morfeusz w SRS-ie. No i zobaczymy, jak sobie zaradzi na zasięg. Ustawiliśmy cel, kurtkę, czyli tak jakby na popiersie, na 95,8 metrów, mierząc dalmierzem laserowym, więc pomiar jest dość dokładny. Nie mamy dzisiaj siedzenia ładnego i podpórki, dlatego strzelamy dzisiaj z czegoś takiego, z pozycji stojącej. Jest stabilnie. Na te prawie 100 metrów powinniśmy sobie dać radę. Zobaczymy, jaki będzie wynik. No i czy się opłacało kupować. No i dobra, jesteśmy po testach. No i teraz tak, co myślimy o lufie Morfeusz? No jest dobra, ale to niekoniecznie wszystkie będą dobre, ponieważ tak jak pisałem, ta lufa jest już drugą, którą przysłał nam Skirshop, bo razem z kolegą zamówiliśmy już jedne. Przyszły w stanie opłakanym. To znaczy, pomyślcie sobie, że kupiliście lufę, która w ogóle nawet nie ma oryginalnej naklejki na opakowaniu. Przychodzi w stanie półsurowym, jest w ogóle niewypolerowana i ma bardzo dużo niedoróbek. Jeżeli dostanę te zdjęcia, to spróbuję wrzucić je tam do Was, żebyście sobie zobaczyli. Także te lufy są już z drugą partią. I druga partia teraz co zrobiła? Też. Jedna, ta jest akurat dobra,
kolega znowu dostał szrot. Także Skirmshop i Stalker nie popisali się. No dobra, ale jak po strzelaniu? Jak po strzelaniu widzicie, celność jest bardzo dobra, powtarzalność jest bardzo dobra, mimo dużego wiatru. Mimo że z lewa na prawo cały czas ten wiatr się zmieniał i musiałem czasami przechylać broń na lewo, na prawo i brać poprawki też na wiatr, mimo wszystko na 90 prawie 6 metrów ta celność jest na tyle zadowalająca, że tą lufę sobie zostawiam i nie wymieniam na inną. W porównaniu z Crazy Jetem, który był na poprzednim filmie, jest spora poprawa, według mnie, a przynajmniej tak jak wrażenie z pozycji strzelca. Strzelaliśmy tak samo tym samym ASRS-em, z tym samym ustawieniem, czyli 3,2 Joula z longbowów 48 z wariablem mass piston na 70 około gramów i gumkę też ta sama 80 Decepticon już silikonowa. Także czy ta lufa jest dobra i czy może być na przykład już w tym top tier wszystkich precyzyjnych luf na rynku? Mogłaby być, ale nie jest. Ze względu na to, że dopóki Skirmshop i Stalker sam jako producent nie zaczną zauważać różnicy pomiędzy dwoma produktami, które sprzedają w różnych stopniach po prostu jakościowych, gdzie różnią się od siebie. Jedna jest wypolerowana na glans, na szkło, a druga ma bardzo dużo niedociągnięć i oni to sprzedają jako ten sam produkt, w dodatku, że sklep twierdzi, że sprawdzane były przed wysyłką i są identyczne według nich. No a jednak użytkownik jak weźmie dwie sztuki do siebie, to widzi bardzo dużą różnicę. Dopóki Stalker nie zacznie dbać o to, nie będzie ta lufa mogła stanąć na czele sądzę, że przy PDI i przy Edgi, które są teraz na najwyższej półce. Jeżeli wzięliby sobie do serca ten quality control i każda lufa przychodziłaby identycznie taka sama, sądzę, że można by ją postawić na równi z tymi z najwyższej półki. Na chwilę obecną nie. Także czy warto ją kupić? Nie wiem, to dla Was jest loteria. Czy jest duża różnica z Crazy Jetem? Jest i uważam, że jest, nie wiem, bardziej mi się podoba jak to strzela. Może to jest efekt placebo za to, że wydałem tą kasę i już mam zainstalowaną, ale jednak jeżeli nie ma wiatru, nie ma takich złych warunków jak dzisiaj, kulki lecą jak po sznurku. Każda jedna, nieważne czy BLS, czy longbowy, każda leci jak po sznurku. Także wrażenia ze strzelania i moje odczucia są absolutnie pozytywne. Ale czy chcecie ryzykować? Czy chcecie brać, mówię to na klatę, że może Wam się trafić bubel i odsyłać do Skirmshopu? No nie wiem. Także zastanówcie się sami. Ale tym samym też chcę powiedzieć, że przesiadka z Crazy Jeta nie jest tak absolutnie taka nieziemska i nie mogę nic złego powiedzieć na lufę precyzyjną Maple Leaf. Także ja jestem zadowolony. Jak zwykle nie podaję jakiejś tam oceny takiej konkretnej, czy 2 na 10, 8 na 10. Nie. Widzieliście jak strzela przy dość trudnych warunkach. Zdecydujcie sami, czy będziecie chcieli kupić. I tyle.